Rok 1964 to 20-lecie ludowego lotnictwa polskiego. Z tej okazji przybył do Polski wraz z kilkoma towarzyszącymi mu osobami wiceminister obrony Związku Radzieckiego, główny marszałek lotnictwa Konstanty Wierszynin. Na lotnisku powitał dostojnych gości główny inspektor lotnictwa, generał dywizji pilot Jan Raczkowski oraz licznie zgromadzeni oficerowie. Już w pierwszym dniu wizyty gości radzieckich przyciągnęła swym urokiem Warszawa. Miasto, w rejonie którego przed 20 laty startowali na wykonanie pierwszych zadań bojowych lotnicy polscy z pułków zorganizowanych na gościnnej ziemi radzieckiej. Pierwsze swe kroki skierowali goście na plac teatralny, składając w ten sposób hołd bohaterskiemu miastu oraz jego niezłomności zawartej w symbolicznej postaci Nike. Następnie krakowskie przedmieście, gdzie historię miasta czyta się zarówno z utrwalonych fragmentów ruin Zamku Królewskiego, jak i ze strzelistej kolumny Zygmunta. Ze wzruszeniem słuchali goście opowieści o historii i odbudowie Starego Miasta. A z Warszawy do Pułku Warszawa, do pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego, który 23 sierpnia 1944 roku rozpoczął bohaterski szlak bojowy ludowego lotnictwa polskiego. Po serdecznym powitaniu przez dowództwo pułku goście zapoznali się z bazą szkoleniową obfitującą w cenne materiały i pomoce naukowe. Sala historii pułku. Ze szczególnym wzruszeniem zwiedzał ją uczestniczący w delegacji radzieckiej generał Polynin, dowódca ludowego lotnictwa polskiego w dniach wojny i tuż po wojnie. Na historycznych już dziś fotografiach rozpoznawał wiele dobrze mu znajomych twarzy. Wizyta gości radzieckich to też historyczne dla pułku wydarzenie. Marszałek Wierszynin wpisał się do księgi pamiątkowej. Mały rewanż ze strony gospodarzy, na pamiątkę pobytu w pułku, symboliczne upominki dla marszałka i pozostałych gości. Na zakończenie wizyty w pierwszym pułku spotkanie z kadrą, na którym 4 piloci otrzymali od marszałka Wierszynina radzieckie odznaki pilotów pierwszej klasy. Wiceminister obrony narodowej, szef sztabu generalnego, generał broni Jerzy Bordziłowski otwiera uroczysty wieczór z okazji 20-lecia ludowego lotnictwa. Referat okolicznościowy wygłosił główny inspektor lotnictwa, generał dywizji pilot Jan Raczkowski. Omówił on chlubną drogę ludowego lotnictwa polskiego od Grigoriewskoje do wspaniałych osiągnięć dnia dzisiejszego. Następnie do zebranych w sali Filharmonii Narodowej Wierszynin, przekazując pozdrowienia dla lotników polskich od lotników radzieckich. Serdecznymi brawami przyjęli uczestnicy Akademii wymianę podarków symbolizujących sojusz polsko-radziecki oraz polsko-radzieckie braterstwo broni. Szef zarządu politycznego Inspektoratu Lotnictwa pułkownik Mieczysław Puteczny odczytał przyjęty gorąco przez zebranych list do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR towarzysza Władysława Gomułki. Część artystyczną Akademii wypełnił swym programem zespół estradowy wojsk lotniczych Eskadra. Następny etap podróży to Kraków, miasto gospodarz wystawy lotniczej potraktowanej jako kamień węgielny pod przyszłe Muzeum Lotnictwa.
Goście radzieccy uświetnili swoją obecnością otwarcie wystawy i byli pierwszymi zwiedzającymi. Dostojnych gości powitał sekretarz generalny Aeroklubu PRL Krzysztof Donigiewicz. Organizatorzy wystawy nie poskąpili wysiłku i troski o to, by stała się ona możliwie jak najpełniejszym przeglądem rozwoju myśli lotniczej oraz całego dorobku lotnictwa polskiego. Niezwykłą sympatię i serdeczność gości radzieckich zyskał zasłużony senior lotnictwa polskiego Paweł Zolotow, który występował na wystawie ze swym historycznym, ale będącym wciąż jeszcze na chodzie Farmanem. Marszałek Wierszynin udekorował również Pawła Zolotowa radziecką odznaką pilota pierwszej klasy. Na wystawę ściągnęły tysiące mieszkańców Krakowa, wśród których przeważała młodzież pełna twórczej ciekawości i szczerego zainteresowania techniką lotniczą. Nie można być w podwawelskim Grodzie i nie zwiedzić Wawelu. Od zasady tej nie odstąpili także radzieccy goście. Kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa Zakopane, a w nim Gronik, ośrodek kondycyjno-wypoczynkowy dla pilotów. Po zwiedzeniu Gronika wycieczka do Morskiego Oka, a następnie zwiedzanie Muzeum Lenina w Poroninie. U stóp pomnika wodza rewolucji październikowej marszałek Wierszynin złożył wiązankę kwiatów. Dzieci w ludowych strojach, podchorążowie, kadra i komenda szkoły zgotowali gościom serdeczne powitanie na lotnisku Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Jana Krasickiego w Dęblinie. W dęblińskiej szkole goście oglądali pokaz techniki wyższego pilotażu na samolocie Iskra w wykonaniu pilota majora Józefa Meneta. Gratulując potem majorowi Menetowi, marszałek Wierszynin powiedział, że piloci tej klasy to przyszli kandydaci do lotu w kosmos. Z podobnym kosmicznym, jeśli tak można powiedzieć, komplementem spotkał się także ze strony marszałka Wierszynina Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Obiektywnie bowiem, powiedział marszałek, instytut jest bazą i ośrodkiem, o którego pominięciu nie można myśleć w przygotowywaniu się do lotów kosmicznych. Szczególne wrażenie na gościach wywarł pokaz nowoczesnej wirówki, będącej dumą i chlubą instytutu. Z zainteresowaniem uczestniczyli też goście w demonstrowaniu zasad działania treningowego urządzenia do katapultowania się. Eksperymentatorowi, lekarzowi, pilotowi Wojtkowiakowi goście radzieccy złożyli serdeczne gratulacje. Przed odlotem z lotniska Okęcie goście radzieccy uczestniczyli w pokazie doskonałego samolotu wielozadaniowego polskiej produkcji PZL-104 Wilga II. Bezpośredniość, niewymuszona serdeczność towarzyszyły nam podczas wizyty na każdym kroku, powiedział marszałek Wierszynin.
Najlepszy to znak, jak żywe i trwałe są więzy polsko-radzieckiego braterstwa broni oraz przyjaźni lotników radzieckich i polskich. Niegdyś, latając skrzydło w skrzydło, gromili oni najeźdźcę hitlerowskiego, a dziś wspólnym wysiłkiem umacniają siłę obronną naszych krajów.